Koncentrowanie na czymś uwagi jest złożonym procesem, który angażuje różne obszary mózgu. Proces ten można zrozumieć przez pryzmat neuronalnych i psychologicznych mechanizmów. Kiedy koncentrujesz się na czymś, twój mózg aktywuje proces zwany selektywną uwagą. Jest to zdolność do wybierania i skupiania się na określonych bodźcach w otoczeniu, ignorując inne. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa kora czołowa, która pomaga w decydowaniu, na co należy zwrócić uwagę. Skupianie uwagi na danej aktywności lub myśli zwiększa aktywność neuronalną w obszarach mózgu związanych z tą aktywnością. Na przykład skupiając się na rozwiązaniu problemu matematycznego, zwiększasz aktywność w obszarach odpowiedzialnych za rozumowanie i przetwarzanie liczbowe. Im częściej koncentrujesz się na czymś, tym silniejsze stają się połączenia neuronalne związane z tą aktywnością. Jest to część procesu zwanego plastycznością neuronalną, gdzie nasz mózg zmienia i wzmacnia swoje połączenia w odpowiedzi na doświadczenia. To zjawisko leży u podstaw nauki i pamięci. Regularne koncentrowanie się na określonej aktywności lub myśli może prowadzić do utrwalenia tych wzorców myślowych i zachowań. Na przykład muzycy, którzy regularnie ćwiczą, mogą zauważyć, że granie staje się bardziej płynne i automatyczne, ponieważ wzorce neuronalne odpowiedzialne za granie na instrumencie stają się silniejsze i bardziej wydajne. Jest to proces stopniowy, w którym zarówno powstawanie nowych połączeń, jak i eliminacja mniej używanych ścieżek przyczyniają się do rozwijania i umacniania nowych umiejętności. Nasz mózg jest niezwykle adaptacyjny i może rozwijać nowe obszary kompetencji poprzez skupienie się na nowych umiejętnościach. To pokazuje, że nasze umysły nie są statyczne, ale ciągle się rozwijają w odpowiedzi na to, na co poświęcamy uwagę. W ten sposób, im więcej skupiamy się na czymś, tym bardziej rośnie nasza zdolność do wykonywania tej czynności, zarówno pod względem umysłowym, jak i fizycznym. To podstawowy mechanizm, dzięki któremu możemy się uczyć, rozwijać i doskonalić w różnych dziedzinach. Rzeczywistość jest napisana w pewien określony sposób. Tak samo jak aplikacje, takie jak Facebook, są też napisane w pewien określony sposób. Na przykład na Facebooku nie możesz kliknąć sobie w profil jakiejś osoby i nagle pojawić się jako zalogowany na koncie tej osoby. Dyktują to linijki kodu napisane przez programistów w takim celu, aby aplikacja mogła spełniać swoje określone funkcje. I tak samo nasza rzeczywistość, słuchajcie, jest w pewien określony sposób określona, że tak powiem, masłem maślanym. Nie możemy na przykład z własnych nóg wybić się i skoczyć na księżyc. Jesteśmy w ten sposób napisani tak jak aplikacja w komputerze. Nasza rzeczywistość jest dokładnie w taki sposób zaprojektowana, w jaki jest i nie da się tego przeskoczyć, dosłownie. Czy nazwiesz to projektem wysokiego stwórcy, religijnym, czy nazwiesz to projektem ewolucyjnym, nie ma to znaczenia. Jest to twoja prywatna sprawa. W każdym razie jesteśmy stworzeni i zaprojektowani w pewien określony sposób. I dokładnie na bazie tych oto zapisów naszej rzeczywistości, tych można powiedzieć duchowych linijek kodu, w których egzystujemy, jest pewna funkcja, która tyczy się koncentrowania uwagi na danym aspekcie życia. Może to być koncentrowanie uwagi świadome lub nieświadome. Może to być koncentrowanie uwagi za pomocą umysłu, a może to być po prostu praca manualna. Tam, gdzie będziesz podlewał roślinę, ta doniczka będzie kwitła. Nie da się przeskoczyć tej zależności rzeczywistości. Tak po prostu jest.
Im więcej gotujesz, spędzasz czasu w kuchni, nawet jak zamykasz się w 2 daniach, to prędzej czy później dojdziesz do mistrzostwa w tych daniach. Będziesz dodawał coraz więcej charakteru, coraz więcej nowych modyfikacji, aż doprowadzisz te dania do perfekcji. Tak samo jest z jazdą na rowerze, czy też graniu na jakimś instrumencie. W pewnym momencie te czynności przechodzą z czynności dyktowanych schematami. Następuje taki switch biegunów i po prostu zamiast z poziomu myśli podchodzić do pewnych czynności, masz już w sobie je tak bardzo wyrobione, że podchodzisz do nich z poziomu automatyki, z poziomu ciała. Wychodzi ci to samo. Takim przykładem takich zachowań mogą być bardzo wiralowe filmiki na YouTubie, których jest pełno i mają miliony wyświetleń. Mają tak wysoko rozwinięte umiejętności manualne, które wykonują automatycznie bez myślenia. Zupełnie wyłączeni są z myślenia, przychodzi to samo. Robią ogromne wrażenie na nas. Dlatego te filmy mają tyle wyświetleń, bo to jest aż niemożliwe. Jak można z taką precyzją na przykład podrzucać coś do góry i trafiać? Ja personalnie stałem się, chcąc nie chcąc, mistrzem czyszczenia kociej kuwety. Aby kochany kotek miał przyjemniej załatwiać się w tej kuwecie, należałoby raczej rozdystrybuować ten żwirek równo po podłożu tej kuwety. I ja, posłuchajcie, jestem już takim wirtuozem, że sam Michał Anioł, malujący na suficie kaplicy sykstyńskiej, mógłby mi pozazdrościć. O tyle on kierował się bardziej precyzją w swoich malunkach, ja kieruję się bardziej takim artystycznym nieładem, który jest niezdefiniowalny. Chodzi o to, że po wsypaniu już tego żwirku, kilkoma, można by powiedzieć, chaotycznymi ruchami, zajmującymi mi nie dłużej niż sekundę, jestem w stanie rozdystrybuować ten żwirek idealnie i równomiernie po podłożu kuwety. Nieważne w którym miejscu i w jakich proporcjach jest ten żwirek i gdzie wsypany. Po prostu robię pewien ruch i po sekundzie żwirek jest idealnie na podłożu, w każdym miejscu równo. I wiecie, ja nie mogę napisać kursu na ten temat. Nawet jakby to szkolenie miało zająć 10 godzin wideo. Nie mogę napisać wzorem: zrób ruch w prawo, lekko w lewo, trochę podrzuć. Nie mogę opowiedzieć, jak to robię. Nie mogę spisać od punktu A do punktu B. Nie mogę tego wytłumaczyć schematem, ponieważ jest to siła nawyku, która tak potężnie rozwija nasze umiejętności manualne i umysłowe, że po pewnym czasie ta automatyka jest nie do opisania i nie do osiągnięcia dla osób, które nie praktykują danych rzeczy. Dlatego tak bardzo rozwinięte umiejętności manualne, czy granie na instrumencie, czy innego rodzaju umiejętności tak nas fascynują, ponieważ dla ludzi, którzy nie praktykują różnych rzeczy, to jest po prostu nieosiągalne, nieważne ile podręczników, książek by przeczytali. Chodzi po prostu o koncentrowanie uwagi w jednym punkcie. Zobaczcie, nawet nieświadomie, po prostu mam zwierzęta. Nie oczekiwałem nigdy, że będę królem kuwety, a jednak jestem w tym mistrzem. Takim przykładem z mojego życia może być też język angielski, posłuchajcie. Nigdy nie uczęszczałem na żadne kursy, nie przeczytałem żadnych dodatkowych książek z angielskiego. Tak naprawdę tylko szkołę średnią ukończyłem, w którym rzeczywiście był ten angielski, ale od małego oglądałem Cartoon Network. Ktoś z lat 90. plus minus może kojarzyć, że Cartoon Network kiedyś był tylko po angielsku. Od małego gnojka oglądałem to w taki sposób, może nie rozumiejąc, ale otaczałem swój umysł angielskim. Cały czas on gdzieś był. Cały czas świeciłem tą latarką, nieświadomie nawet jako dziecko, w ten angielski. Później grałem w gry online, miałem znajomych z Niemiec, z Litwy i chciał, nie chciał, po prostu to ewoluowało. I teraz myślę, że jestem naprawdę solidną C1, może zakrawającą o C2. Pracuję dla firmy zagranicznej, z wielkim luzem porozumiewam się po angielsku. Inne aspekty, które się we mnie rozwinęły, to na przykład rzucenie używek. Przez większość życia byłem pogrążony w używkach, ale zawsze z tyłu głowy miałem jakąś myśl, że to nie powinno tak wyglądać. Te używki chyba nie są niczym dobrym, wiecie. I mimo tego, że nadal brałem te używki, piłem, paliłem, to z biegiem czasu ta myśl z tyłu głowy, czyli to na czym się troszeczkę koncentrowałem mniej lub bardziej, ta mała latareczka, która tam przyświecała, zakiełkowała, ta roślina w końcu wyrosła. Od 14 miesięcy jestem zupełnie trzeźwy, słuchajcie. Jeżeli ktoś na przykład codziennie pije sobie 2-3 piwka i dla niego to jest normalne, totalnie nie zastanawia się, nie obserwuje tej chęci, która się pojawia przed wypiciem. Nie kwestionuje tego, nie podchodzi do tego w sposób obserwacyjny, że okej, spojrzę, co się teraz dzieje w moim ciele i w umyśle, dlaczego tak mnie ciągnie do tego piwa, no to raczej będzie miał troszkę mniejsze szanse, żeby w przyszłości wyjść z tego. Oczywiście nie przekreślam nikogo, ale po prostu mówię, jak działa siła obserwacji i koncentrowania się i maleńkich ziarenek, które wyrastają po prostu w głowie z czasem. Wstawanie wcześniej, słuchajcie. Ja nagrywam dla was vloga.
Dzisiaj jest 14 dzień mojego vloga. Jest to challenge wstawania o 5 rano. Już od dawna fascynowałem się ludźmi, którzy wstają o 5 rano, robią masę rzeczy i bardzo mnie to ciekawiło i głęboko wierzę, że wstawanie razem ze słońcem lub przed słońcem daje Ci pewnego rodzaju przewagę. I moja praktyka, mój challenge, który jest już w połowie, który dla Was udokumentuję, potwierdza to wszystko. Natomiast zanim zebrałem się do tego wstawania, minęło masę czasu, kupa czasu. Ja nawet na terapii mojej psychologicznej mówiłem o tym, że chciałbym. Mogłoby się wydawać proste. Co to takiego wstać z budzikiem? A jednak, słuchajcie, bardzo trudno było mi do tego dojść, ale wiedziałem, że tego chcę. Wiedziałem, że tam czeka coś wspaniałego i chcę iść tą drogą i w końcu powoli to wykiełkowało i wstaję rano. Niebodźcowanie się telefonem przed snem. Również wiedziałem, że to muszę wykonać, ale było mi chyba jeszcze ciężej niż wstawać rano, słuchajcie. Jednak te telefony mają nad nami moc i nie da się ukryć. Nie da się ukryć, jak bardzo wciąga nas to. Ten wir dopaminowy, jak przyjemnie czujemy się z każdą kolejną rolką. Algorytm YouTube'a dopasowuje rolki do nas, więc ten content, który nas interesuje, cały czas nas wciąga i jeszcze. Bardzo ciężko było mi przestać. Ale na ten moment, słuchajcie, czego również bardzo chciałem, kupiłem sobie takie zaślepki na oczy. No takie jakby nakładane, taką maskę na same oczy, na gumki. I po pierwsze, moja jakość snu jest lepsza, ponieważ jakiekolwiek światło, to też jest ciekawostka dla Was, że nawet lampka w telewizorze, czerwona, malutka lampeczka nie powinna uderzać w Wasze zamknięte oko podczas gdy śpicie, ponieważ Wasz sen traci na jakości. Więc po pierwsze, mam te klapki na oczy, a po drugie, słuchajcie, nie bodźcuję się już telefonem. Jak ja teraz idę spać, ja wiem, że będę leżał godzinę, nie zasnę. Płacze jeszcze małe dziecko, biegają koty, różne rzeczy się dzieją. Ja idę do łóżka i ja się cieszę. Cieszę się, że będę zasypiał. Zastanawiam się, w jakiej pozie zasnę, jak to będzie. To jest przygoda dla mnie, tak samo jak to wstawanie o 5, ale o tym więcej będzie w moim vlogu. Od zawsze chciałem założyć kanał. Wstydziłem się, bałem się. Różne zależności lękowe, zależności używkowe, zależności charakterologiczne dyktowały, że nie zakładałem tego kanału. Byłem zajęty czym innym, przebodźcowany i przeużywkowany. Ale na mojej drodze samorozwoju i dając światło tam cały czas, słuchajcie, wiedząc, że chcę wyrażać siebie, że chcę dawać ludziom, siebie, moje przemyślenia, które uważam, że mają jakąś wartość. Chcę się tym dzielić, lubię tworzyć filmy. Ogólnie lubię coś tworzyć, próbowałem tworzyć muzykę, próbowałem tworzyć wiele rzeczy. W końcu to wykiełkowało, słuchajcie, ta myśl tej samorealizacji. Ja od małego dzieciaka chciałem być komikiem. Mam nadzieję, że z czasem może uda mi się trochę bardziej Was rozśmieszać, niż tak naprawdę w takim dosyć tonie poważnym przemawiać, ale tak, zawsze czułem i chciałem tę potrzebę wystąpienia przed ludźmi, występowania przed ludźmi. Więc wiecie, kochani, dawanie uwagi od małego, trzymanie z tyłu głowy tych wszystkich pomysłów, słuchanie się tego, co Ci podpowiada świat. Wszechświat zawsze podsyła nam jakieś różnego rodzaju szanse i okazje, żeby nas sprawdzić, czy jesteśmy gotowi. Jak zaczniesz wyłapywać te sygnały i dawać uwagę faktycznie tam, gdzie chcesz, tym, czym chcesz się stać, to w końcu samorealizacja do Ciebie przyjdzie. Tam, gdzie dajesz uwagę, nawet w minimalnym stopniu, krok po kroczku, będzie Ci się udawało rozwijać to w sobie, słuchaj. Ale są oczywiście minusy tego wszystkiego, słuchajcie, tak jak wspomniałem lub nie wspomniałem, ale wspomnę teraz. To, co w nas kiełkuje i rośnie, niekoniecznie musi być z poziomu świadomego umysłu, niekoniecznie może być z poziomu manualnej pracy, do której nie przywiązujemy wielkiej wagi, ale z poziomu bodźców, które do nas docierają, do naszej podświadomości, słuchajcie. Mówi się, że jesteś sumą 5 osób, z którymi najwięcej przebywasz i uważam, że to jest prawda, choć nie jest to naukowy fakt. Ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeżeli będziesz dzień w dzień spędzał kilka godzin z 4 osobami, twoimi kumplami, z których każdy wyjątkowo na przykład zna się na smartfonach i codziennie gadają przy tobie o smartfonach, mimo że ty się nie znasz. Po pewnym czasie zaczniesz używać żargonu telefonowego, że tak powiem, i będziesz po prostu znał wszelkie nowinki. Będziesz znał. Jest to zasada rzeczywistości, tak samo jak z tym skakaniem na księżyc. Nie przeskoczymy tej zasady. Po prostu rośnie w nas to, co do nas dociera. Wróćcie proszę do mojego odcinku o podświadomości, aby uzyskać więcej informacji, ale na ten moment mogę Wam powiedzieć, że bodziec wzrokowy, który trwa 400 sekundy, dociera do nas, do naszych oczu, poza naszą świadomością i my go rejestrujemy. On w nas kiełkuje, kształtuje różnego rodzaju opinie, emocje i przekonania. Więc z tym kiełkowaniem musisz być ostrożny.
w jakich towarzystwach, w jakim środowisku się znajdujesz. Na przykład, jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy narzekają, no to muszę cię ostrzec, bo po prostu będziesz przesiąkał tym negatywizmem, z czasem zaczniesz się może przejmować tymi samymi rzeczami, co oni, lub sam zaczniesz narzekać i widzieć świat w czarnych barwach. Ostrzegam również przed ludźmi, którzy obgadują innych. Jasne, zawsze zdarza nam się wydać jakiś osąd niekoniecznie przefiltrowany, niekoniecznie przemyślany, to jest normalne. Ale jeżeli ktoś notorycznie obgaduje i nie widzi tego, nie jest w stanie tego zauważyć, no to postarajcie się może zwrócić uwagę takiej osobie, a jeżeli nie da rady, no po prostu odetnijcie taki kontakt, bo będziecie przesiąkać toksycznością i bez waszej wiedzy będzie w was to rosło i staniecie się tacy jak oni, słuchajcie. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Ja, Adrian z kanału Rozkminki, jestem po to, żeby przypominać wam o oczywistościach, które brzmią jak wyświechtane stare slogany. Ale zaufajcie mi, że takie stare polskie przysłowie ma w sobie nieskończoną głębię. I zatrzymajcie się tutaj na chwilę. Z kim przystajesz, takim się stajesz. To jest nic innego jak zinterpretacja kodu naszej rzeczywistości, tak jak kod programistyczny napisany Facebooka. Tak samo to przysłowie jest linijką kodu. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Będzie to w tobie rosło, będziesz przejmował jego zachowania, schematy. Ale również należy uważać, czym sami się karmimy. Otoczenie, bodźce, podświadomość to jest jedno, ale postaraj się na przykład w ciągu dnia, raz dziennie, może raz na parę dni, na chwilę, jeżeli sobie przypomnisz, zadaj sobie pytanie, czy to, co teraz robię, długofalowo da mi jakiś efekt i rozwija mnie w jakiś sposób. Jeżeli złapiesz się na przykład na karmieniu się niedobrymi rzeczami, jakimiś rolkami od jakichś influencerów, patoinfluencerów, którzy na przykład spożywają używki, którzy na przykład są wulgarni, z których nie płynie żadna głębia, żadna wiedza, którą mógłbyś się dzielić i adoptować do swojego życia, no to zastanów się wtedy w takim punkcie, czy na pewno chcesz to robić w tym momencie. Jeżeli na przykład oglądamy filmy dla dorosłych, to również karmimy się bardzo wielką toksycznością, sztucznym produktem, który nasze receptory dopaminowe po prostu, nie chcę używać tego słowa, ale no masakruje. Chciałem użyć innego słowa na G, ale masakruje po prostu, masakrujemy się sami, często, jakimś takim durnym rolkowaniem i tak dalej. Zastanów się, czy jeżeli dowiedziałbyś się, że zostały ci 2 miesiące życia, czy tę czynność, którą teraz wykonujesz, wykonywałbyś dalej. Jasne, można sobie zagrać w grę z kolegami wideo przez 2 godziny. Jasne, można poskrolować rolki. Jasne, można wszystko. Ale najtrudniejsze w życiu jest znalezienie balansu, tej linii na środku. Wszechświat dąży do równowagi. Nawet nie tyle dąży. Na każdym kroku jest zrównoważony. Wszechświat jest idealnie zrównoważony. A jednak jest to najtrudniejsze dla nas ludzi do opanowania. Ten złoty środek, to zrównoważenie. Jeżeli granie i takie inne różnego rodzaju rzeczy za bardzo nie odchylają cię w jedną stronę, w stronę dysfunkcyjną, to jasne, można sobie coś porobić. Ale zastanów się właśnie jeszcze raz, czy jeżeli zostałoby ci mniej niż parę miesięcy życia, czy faktycznie robiłbyś takie rzeczy? Czy nie wolałbyś spędzać tego czasu z rodziną, z przyjaciółmi, na rozmowach, siedzeniu może wcześnie rano, a może w nocy, na dyskutowaniu, na odwiedzaniu starych znajomych? Pomyśl sobie, że kiedyś z nas wszystkich zostaną tylko nagrobki. Czy nie warto podjąć jakiejś interakcji, której nie do końca chcemy, sprawdzić, co się stanie? Konkludując, po pierwsze, dając uwagę w jakimś punkcie, tworzą się nowe ścieżki neuronowe i zasilasz moc tego nawyku. Ale z kolei jest to kosztem osłabienia innych ścieżek neuronowych. Więc na przykład, jeżeli oglądasz za dużo filmów dla dorosłych i pomału ta aktywność i to wyładowanie zajmuje ci więcej czasu i uwagi niż faktyczna bliskość na przykład z żoną czy dziewczyną, no to bądź pewny, że twoje pobudzenie, jeżeli chodzi o strefy intymne, zacznie po pewnym czasie być bardziej dostrzegalne i mocniejsze z kierunku monitora niż z kierunku ciepłego ciała twojej kobiety. Tam, gdzie się koncentrujesz, tam rośnie, a wtedy inne rzeczy słabną. Mówi się, że mięsień nieużywany zanika. Dokładnie tak samo jest z ścieżkami neuronalnymi w naszym umyśle, więc warto zwrócić na to uwagę. Mało tego, słuchajcie, w tym odcinku o podświadomości, o którym już wspomniałem, jest jeszcze taka ważna informacja, że my jako ludzie mamy w swoim umyśle mechanizm, który nazywa się Reticular Activating System, czyli RAS. Ten system, posłuchajcie, potwierdza nam to, co już mamy w głowie wykiełkowane. To jest mega ciekawe, że możesz mieć jakieś przekonanie, nawyk, może jakiś mniej służący niż bardziej kiepski nawyk,
kiepską opinię, kiepskie przekonanie. Możesz być uprzedzony na przykład do płci przeciwnej, możesz być uprzedzony do jakiejś rasy, innego koloru skóry, słuchajcie. I ten mechanizm, który opisałem w tamtym odcinku, on nie tyle, że już jest w tobie jakieś przekonanie wykiełkowane. Twój umysł będzie z otoczenia wyłapywał te rzeczy, aby potwierdzać ci twoje przekonanie, a będzie ignorował te, które nie potwierdzają. To jest takie, wiecie, umysł jest fascynujący. Naprawdę. Warto to obserwować i badać, bo można zdziałać cuda i tak jak wspomniałem w moim odcinku o mapach umysłowych, samemu można dosłownie kształtować swoją rzeczywistość, zmieniać wszystko, zmieniać postrzeganie, zmieniać cały otaczający nas po prostu byt. Możemy być innymi ludźmi. Ja na przykład jestem innym człowiekiem niż byłem rok temu. Jak ktoś rok temu by mi powiedział, gdzie będę teraz, w jakim stanie, że będę nagrywał i tak dalej, to nie uwierzyłbym w to, a jednak, słuchajcie, dawanie uwagi, wiara w to, że jakiś wyższy cel przede mną stoi, pozwala mi po prostu teraz dzielić się z wami. Słuchajcie, wskazówka jest taka na koniec, że warto być dobrym chociażby w jednej rzeczy. Dawać uwagę jednej małej czynności, która sprawia nam przyjemność. Praktykować ją. Niech to będzie byle co, rysowanie, jakaś jazda na jakimś rowerze, granie na instrumencie, cokolwiek, słuchajcie. Ja teraz obecnie mam małą córeczkę i będę próbował popchnąć ją w stronę po prostu zainteresowania jakimś tematem, obojętnie jakim, naprawdę. Czy to jest sport, czy to będzie jakaś artystyczna forma, cokolwiek, bo jeżeli wykiełkuje w tobie to dostatecznie, to po pierwsze będzie to nie do osiągnięcia dla innych. Po drugie, sama umiejętność manualna czy umysłowa to jedno, ale zacznie być splątana z twoim charakterem. W końcu zaczniesz implementować siebie i twoje serce i umysł i swój środek w tę czynność, co uczyni ciebie jeszcze bardziej wyjątkowym, jeszcze bardziej podziwianym. Oczywiście nie odbierzcie tego tak, że ja jestem próżny i chcę, żeby mnie podziwiano. Chodzi o to, że po prostu dla innych to będzie nie do osiągnięcia, a ty będziesz w stanie dzielić się ze światem swoją pasją, swoimi umiejętnościami. Będziesz w stanie zostawić coś po sobie na tym świecie. A może i nawet zarabiać, słuchajcie, na tym. Czemu nie? Od zawsze mówi się i na pewno spotkaliście się z tym, że najlepsze życie, jakie może być, to zarabianie na swojej pasji. Czyli na przykład kocham tańczyć, od małego tańczę i później zarabiam na tańczeniu. Nie ma nic lepszego, słuchajcie, niż robienie tego, co kochasz. Moi najwięksi idole taneczni, Les Twins, mówili, że nie przepracowali w życiu ani jednego dnia, mimo że są zawodowymi tancerzami, mają mnóstwo wszystkiego, dostatku materialnego i nie tylko. I oni nie przepracowali ani jednego dnia życia, ponieważ zarabiają na swojej pasji. Mało tego, spotkałem się z nimi w czerwcu i z ręką na sercu ja nie widziałem bardziej serdecznych osób, bardziej szczęśliwych jak małe dzieci, mimo że mają po 36 lat w tym roku w grudniu. Także zarabianie, ogólnie realizowanie pasji, słuchajcie, niech to będzie byle co, ale z biegiem czasu, dając tam uwagę, po prostu wykiełkuje ci to. Sens mojego kanału brzmi tak, że obserwacja własnych reakcji i zachowań, własnych myśli, obserwacja siebie i refleksja na tym, co nas otacza, pomoże wam zbudować inne życie. Uwierzcie mi, bo to się dzieje już u mnie. Nie mam jeszcze wykształcenia psychologicznego, ani żadnego takiego, chociaż zastanawiam się nad tym, ale z otwartym sercem mówię do was, że można wszystko. Można wszystko zbudować, każdą wiedzę, cały świat można swój zmienić za pomocą podejścia, zmiany tych map umysłowych, o których wspomniałem w moim, że mam taki odcinek. Czy wygra dobro, czy wygra zło? I odpowiedź, że wygra ten wilk, którego karmisz. I tak jest, tam gdzie dajesz uwagę, tam gdzie podlewasz, tam gdzie się koncentrujesz, tam gdzie uprawiasz czynność. Wygra ten wilk, którego karmisz. Zawsze. Zawsze. Kochani, zapraszam was do subskrybowania, polajkowania, udostępnienia. Wiedzcie, że sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji i pcha do dalszych działań. Także będę wdzięczny za cokolwiek, co zostawisz na moim kanale. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.